Było to 50 lat temu. 1 czerwca 1967 roku ukazał się album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nazywany najważniejszym nagraniem w historii, był naturalnym krokiem w ewolucji Beatlesów z uroczych chłopców w wytrawnych artystów. Albumem tym, z miejsca obwołanym klasykiem, przesunęli granice muzyki niemal do nieskończoności. Świętując 50-lecie płyty, pochylmy się nad jej genealogią, zawartością i wpływem. By otrzymać pełny obraz genezy sierżanta, musimy cofnąć się do 1965 roku. To wtedy Beatlesi uczynili pierwszy poważny krok w muzycznym rozwoju. Wydana w grudniu płyta Rubber Soul, mocno inspirowana Bobem Dylanem i The Byrds, stała się pomostem łączącym proste popowe piosenki z ambitniejszą formą i treścią. Pierwszy raz to nie utwór, a album stał się podstawowym produktem zespołu. Rubber Soul zainspirował też bezpośrednio płytę, bez której Sgt. Pepper by nie powstał. Pet Sounds, uważany za najważniejszy popowy album w historii, był pierwszym tak przemyślanym i samoświadomym dziełem. Dziełem jednego człowieka. Brian Wilson, twórca ulubionych dźwięków, zasygnalizował, że rock może być czymś więcej niż tylko 4 facetami ze wzmacniaczami. Przedstawił aranżacje i efekty, jakich ucho przeciętnego słuchacza w muzyce popularnej jeszcze nie słyszało. Tym samym zasiadł na artystycznym szczycie, zajmując miejsce Dylana i oczekując na wzrastających Beatlesów. Dla nich sierpień 1966 roku był miesiącem przełomowym. Po pierwsze, wydali płytę Revolver, zapis ich twórczych poszukiwań i rozpędzającej się wyobraźni. Album ten, wraz z Pet Sounds i ówczesnymi płytami Dylana, rozpoczął przemianę rocka z muzyki do zabawy w muzykę do słuchania, z rozrywki w sztukę. Revolver obwieścił również, że odtąd w muzyce każdy, nawet najśmielszy pomysł może zostać zrealizowany, z czego Beatlesi skrzętnie skorzystali. Po drugie, koncerty, w których bardziej chodziło o show i promocję niż o muzykę, zaczęły męczyć. We can't develop when no one can hear us, you know what I mean? So for us to perform is it's difficult, gets difficult each time. You mean they don't listen to you and therefore you don't want to do that? Oh yeah, we want to do it, but if we're not listened to, then and we can't even hear ourselves, then we can't improve in that. We can't get any better. W konsekwencji Beatlesi zdecydowali się skończyć z graniem na żywo. Ostatni regularny koncert dali 29 sierpnia 1966 roku. Pierwszy raz w karierze zespół nie miał określonych planów, mógł więc całkowicie poświęcić się pracy w studiu. Od tego momentu Beatlesi zaczęli rywalizować tak naprawdę sami ze sobą, bo nikt inny nie mógł już ich wtedy dosięgnąć. Pomysł na płytę narodził się w głowie McCartneya. To podczas wrześniowych wakacji basista wymyślił sobie fikcyjny zespół, w którym Beatlesi będą mogli zgubić swoją tożsamość. Byłoby to wyzwalające. Mogłeś zrobić przy mikrofonie lub z gitarą cokolwiek, ponieważ to nie byłeś ty. Nazwa zmyślonej grupy wzięła się natomiast z zabawy słowami Salt and Pepper. Tak powstał zespół klubu samotnych serc Sierżanta Pieprza. Beatlesi wkroczyli do studia Abbey Road 24 listopada 1966 roku. Na samym początku sesji zespół nagrał 2 perełki: Strawberry Fields Forever oraz Penny Lane. Wydano je na singlu, przez co nie znalazły się na płycie. To największa pomyłka w mojej profesjonalnej karierze, żalił się producent George Martin, a jego zdanie podziela do dziś wielu fanów. Ostatnie dźwięki trafiły na taśmę 20 kwietnia 1967 roku. Nagranie płyty pochłonęło 25 000 funtów i 700 godzin, co było rekordem przy ówczesnych normach. Efekt wart był jednak swojej ceny. Płyta aż iskrzyła się od innowacji i polotu. By uzmysłowić sobie, w jak przeróżne rejony zapuścili się Beatlesi, wystarczy posłuchać 3 następujących po sobie utworów. Being for the Benefit of Mr. Kite to przykład rocka eksperymentalnego, Within You Without You doskonale łączy klasyczną muzykę indyjską i europejską, podczas gdy When I'm 64 jest wodewilową syntezą popu i ragtime'u. Jeśli Tomorrow Never Knows z Revolvera było wynalezieniem rocka psychodelicznego, to Lucy in the Sky with Diamonds jest jego definicją, a repryza to zalążek hard rocka. Piosenka tytułowa spina płytę niczym klamra. Już na powitanie zespół przełamuje barierę między sobą a publiką, co daje nam obietnicę namacalnego uczestnictwa w show. Na początku Lucy in the Sky with Diamonds jesteśmy proszeni o użycie wyobraźni, a Being for the Benefit of Mr. Kite przenosi nas prosto do cyrku. Ale też nieraz grupa sprowadza nas na ziemię, ponieważ te obrazowe, klimatyczne piosenki są skontrastowane bardziej przyziemnymi utworami. Taka jest też ta płyta. Naiwność graniczy tutaj z dojrzałością, fantazja z codziennością, brawura z rozwagą.
Te dwa oblicza spotykają się pod koniec. Po repryzie następuje utwór, który wydaje się odcinać od całego przedstawienia i dopuszczać do głosu prawdziwych Beatlesów. A Day in the Life, wybrany przez Rolling Stone'a najlepszym utworem Beatlesów, jest tak sugestywny, że bliżej mu do filmu niż piosenki. Poetycki tekst, pobrzmiewająca melancholia i orkiestrowe, awangardowe przejścia czynią z niego ponadczasowe, uniwersalne dzieło. O dziw budzi też szeroki zakres dynamiki dźwięku, będący niejako echem Good Vibrations Beach Boysów. Dodany na koniec gwizdek, słyszany przez psy, to tylko jeden z wielu smaczków, od których roi się na płycie. W ich realizacji pomagali Beatlesom George Martin oraz inżynier dźwięku Geoff Emerick. Solo organów parowych w Being for the Benefit of Mr. Kite dosłownie skleili z losowych wycinków archiwalnych nagrań. Znany już z rewolwera zabieg przyspieszania taśmy wykorzystali do odmłodzenia głosu McCartneya w When I'm 64. By uzyskać huragan dźwięków A Day in the Life zgrali 4 różne nagrania orkiestry na jedną ścieżkę. Taki zabieg był podstawowym przy pracy nad Sierżantem Pieprzem. Do dyspozycji panowie mieli jedynie 4 ślady, więc po ich wypełnieniu całość zgrywali na kolejną taśmę, w ten sposób zyskując miejsce. Jednak w zgranych partiach nie można było już wprowadzać zmian, a z każdą kolejną kopią narastały szumy. Rewolucyjna okazała się natomiast technika ADT, która wzmacniała dźwięk poprzez połączenie oryginalnego nagrania z opóźnionym. Wyróżnić należy też wyrazisty dźwięk gitary basowej, na którą Emerick przeznaczył osobną ścieżkę. Wszystkie te pionierskie działania zmieniły spojrzenie artystów na proces nagraniowy. Przed Sierżantem Pieprzem muzycy starali się jak najlepiej oddać studiu piosenki grane na żywo. Po Sierżancie artyści nagrywali wszystko co chcieli, a dopiero na koncertach próbowali to jak najwierniej odtworzyć. Nagrywanie płyty przestało być po prostu reprodukcją występu, a studio z narzędzia awansowało do rangi instrumentu. Intensywna obróbka materiału może jednak działać na niekorzyść płyty, gdyż uniemożliwia jej dokładne odtworzenie na żywo. Niektórzy zarzucają, że Sgt. Pepper to głównie dzieło McCartneya. On był wszakże pomysłodawcą całego projektu i to jego kompozycje przeważają na płycie. Przez nieobecności Harrisona sam zagrał większość partii gitary prowadzącej. Brak zainteresowania projektem przejawiał też Lennon. Inni za niedoskonałość albumu uważają przeczenie podstawowej zasadzie rock'n'rolla – autentyczności. Należy również wziąć poprawkę na wielkie oczekiwanie na premierowy materiał Beatlesów w 1967 roku, co poskutkowało tak ogromną popularnością płyty. Mimo wszystko, mankamenty te bledną w obliczu dokonań albumu. Jako pierwszy rockowy longplay w historii zdobył nagrodę Grammy dla najlepszej płyty roku. Jako pierwszy miał wydrukowane teksty piosenek, które należało traktować jako pełnoprawne utwory literackie. Został też jednym z najlepiej sprzedających się albumów w historii. Jednak to, co najważniejsze w tej płycie, jest niemierzalne. Sierżantem Pieprzem Beatlesi nie tylko zdefiniowali brzmienie Lata Miłości, ale także doskonale oddali jego ducha. Zawarli na płycie aurę 1967 roku. Dzięki temu możemy powiedzieć, że Lato Miłości nie minęło. Wciąż istnieje utrwalone w tych 40 minutach, a my słuchając ich cofamy się w czasie. Takie jest też jedno z głównych zadań muzyki. Ma przywołać wspomnienia, wywołać w nas pewne uczucia, być wehikułem nie tylko czasu, ale i przestrzeni, obrazów, zapachów i wydarzeń. Co z opinią, jakoby Sgt. Pepper był pierwszym koncept albumem w historii? Sami Beatlesi po latach kwestionowali tę teorię. Mówi się, że Sgt. Pepper to pierwszy koncept album, ale nic więcej z tego nie wynika. Przyjął się, bo powiedzieliśmy, że się przyjmie, powiedział John Lennon. Na pewno jednak sierżant przoduje w znamiennym dla koncept albumów kreowaniu klimatu i zabieraniu słuchaczy w podróż, w byciu uporządkowaną, spójną całością. Mówi się też, że Sierżanta Pieprza wyprzedził Frank Zappa ze swoją płytą Freak Out. Nie było to tak, że mieliśmy przebój i jakiś materiał do dorzucenia na album. Każdy kawałek pełnił swoją ważną funkcję. Artysta skupił się na głównych cechach koncept albumów, jedności tematycznej i głębszym przesłaniu, jednak i w tym nie był pierwszy. Ujednoliconą treść miało już wcześniej chociażby In the Wee Small Hours Franka Sinatry, opowiadające wyłącznie o samotności, straconej miłości i depresji. Także również i Freak Out nie jest w całości prawdziwym i w całości pierwszym koncept albumem. Ten tytuł może współdzielić z dziełem Beatlesów. Nie ulega natomiast wątpliwości, że debiut The Mothers of Invention był drugą, po Pet Sounds największą inspiracją kwartetu.
Synteza awangardy i rocka, która nie znalazła wielkiego zrozumienia w 1966 roku, 12 miesięcy później święciła już triumfy u Beatlesów. Nie jest też tajemnicą, że John Lennon i Paul McCartney nieustannie śledzili muzyczne nowości. Trzymali rękę na pulsie rynku muzycznego, a w wolnym czasie wędrowali po klubach, będąc choćby na kilku wczesnych koncertach Pink Floydów. Można więc powiedzieć, że byli błyskotliwymi muzycznymi złodziejami. Zebrali oni wszystko, co wydarzyło się w muzyce w poprzednich latach i idealnie ujęli to w 13 utworach. Ze świecą szukać tak bogatego, inspirującego i różnorodnego dzieła. Inni artyści, nawet jeśli byli niepowtarzalni lub nowatorscy, w obrębie jednej płyty nie posuwali się do takiego eklektyzmu. Tylko Beatlesi mieli wystarczająco odwagi i wyobraźni, ale też uprzywilejowaną pozycję największego zespołu na świecie. Żadne dzieło muzyki popularnej z tamtego okresu i każdego późniejszego nie wywarło tak natychmiastowego i olbrzymiego wpływu na krytyków, słuchaczy, a przede wszystkim artystów. Album był jak pudło klocków, które Beatlesi rozsypali przed innymi zespołami i powiedzieli: bawcie się. Ktoś powie, że to Rubber Soul i Revolver są bardziej uniwersalne, a ich oddziaływanie dłuższe, ale to Sgt. Pepper w największym stopniu zainspirował twórców końcówki lat 60., a bez ich dzieł nie mielibyśmy muzyki w dzisiejszym kształcie. Oprawa graficzna zaprojektowana przez Petera Blake'a to arcydzieło pop-artu. Daje nam możliwość zajrzenia do klubu, zanim jeszcze włączymy muzykę. Okładka doskonale oddaje istotę albumu. Zachęca do zabawy, interpretacji, fantazji. Prezentuje zainteresowania i inspiracje Beatlesów. Miesza kulturę wysoką i niską. Jest jednocześnie dziełem sztuki, jak i wzorowym opakowaniem produktu, jakim jest muzyka. Czy jest to najlepsza płyta wszechczasów? Nie. Na pewno jest jedną z najlepszych. Czy jest to najważniejsza płyta w historii? Tak. Tym albumem George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr i John Lennon tak naprawdę wynaleźli album, który znamy dziś. Sgt. Pepper to album albumów. To obywatel Kane muzyki popularnej. Pomyślany, napisany i nagrany jako album, a nie tylko suma swoich składowych. Przemyślany od A do Z, stworzony do słuchania od dźwięku strojenia się orkiestry do końca świata, zawartego w epickim akordzie E-dur. Kamień milowy realizacji, kompozycji, oprawy i koncepcji. Dla mnie Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band to przede wszystkim przygoda. Przygoda, którą jak nam się wydaje oglądamy jedynie na filmach, a Beatlesom zdarzyła się naprawdę, na którą wyruszyli z wielkim zapałem, ciekawością i wyobraźnią, a wrócili ze świętym gralem muzyki i tytułem najważniejszego zespołu w historii. Ale ten album to też przygoda, którą przeżyć może każdy z nas. Słuchając tych 13 utworów udajemy się w podróż, niesieni przez ferię dźwięków, z których każdy mieni się inną barwą. Wędrujemy przez widowiskowy karnawał, uwodzeni przez melodie, wzruszani przez teksty, porywani przez rytmy. Jeśli Sgt. Pepper mówi nam jedno, to to, że z wyobraźnią nic nie jest niemożliwe.